Witam. Dzisiaj kolejny odcinek z miniserii, gdzie odpowiadam na pytanie z ankiety i w drugiej części pokazuję zgadnij, co jest na obrazie. Jest to ostatni motyw tej zgadywanki. Połączyłam tutaj dwa ostatnie elementy, a odpowiadać na pytanie będę, jak prostować płótno. Pokażę tutaj dwa sposoby. Najprostszy, który stosuję przy każdym płótnie, i drugi, prasowanie. Zaczynamy. Najprostszym sposobem na prostowanie płótna, gdy przychodzi, a jest zrolowane, to akurat nie jest mocno nie widać, ale stosuje się też na bardziej zwiniętych. Odklejam z każdej strony po kawałku papieru czy folii, jeżeli jest folia. Ostrożnie, gdyż czasami się przyczepia warstwa kleju. W ten sposób przyklejam z powrotem. Jak widać, już ta część jest wyprostowana. Tymi zagięciami możemy się nie przejmować. To w trakcie wylepiania przykryją koraliki. Robię to też z drugiej strony. Mogę i tak odlepić. Przyklejam na powrót i płótno jest gotowe do pracy. Wiem, że są tacy, co prostują płótno pod dywanem lub przyciskając książkami, zanim zaczną wylepiać. Ja tego nie stosuję. Stosuję tylko przygniatanie koralików książkami, by lepiej przywarły do płótna, do powierzchni lepiącej, ale przed wylepianiem nie prostuję w taki sposób płótna, ze względu na to, że szkoda mi po prostu na to czasu. Za to tutaj pokażę jeszcze prasowanie, jak to wygląda, gdyż czasami to płótno jest faktycznie zniszczone przez różnego rodzaju zagięcia. Ja zrobiłam tu specjalnie zagięcie, by pokazać, czy da się to rozprasować i czy nie uszkodzimy tego kleju na płótnie lub samego obrazu. Nie stosowałabym prasowania w momencie, kiedy już są nalepione koraliki na prawej stronie, gdyż jednak diamenciki to jest plastik i pod wpływem żelazka mogą się rozpaść. Moje płótno testowe z folią, bo to chyba najbardziej jest niebezpieczne niż w tym przypadku niż papier. Mam zagięcia, które czasami zdarzają się przy transporcie i teraz chciałam zobaczyć, czy da się to rozprasować żelazkiem i czy coś się będzie tutaj z tym działo. Ja zabezpieczę sobie papierem, żeby nie zniszczyć deski do prasowania, i żelazkiem przeprasuję. Folia się odlepia i klej pod wpływem ciepła robi się bardzo przylepny. Zobaczmy do skutku. I zobaczmy, jak to teraz wygląda. Folia się pomarszczyła. Na razie jest gorąca.
ale się odlepia, czyli nic takiego się nie stało. Klej się lepi, trochę czuć zapach inny, ale z klejem się nic nie stało. Folia jest pomarszczona, ale w sumie tej folii używać nie będziemy. W sumie można ją zastąpić też papierem. Ja mam ten oryginalny, który jest przy kanwach. A zagięcie, jak widać, jest mniejsze dużo w tym miejscu. Tu nie doprasowywałam do końca, żeby było widać, gdzie to jest. Także myślę, że chyba nic się wielkiego nie dzieje, jeżeli chodzi o kanwę i o klej, jeżeli się przeprasuje. Test zrobiony. Śmiało więc można i próbować w ten sposób wyprostować kanwę. Z mojej strony to tyle na ten temat. A teraz przechodzimy do zgadywania, co jest na obrazie. Myślę, że już nikt nie ma wątpliwości, co pokazuje ten obraz i co wyklejam. Będąc jednak konsekwentna, umieszczam tradycyjnie symbol koralika, który wyklejam, i jego numer, i pokazuję kolejne etapy postępu mojej pracy. Link do zakupu tego konkretnego obrazu umieszczę w opisie pod filmem, jak również są tam wszelkie informacje dotyczące stron, gdzie można mnie znaleźć. Na Facebooku, w mojej grupie Kaka Handmade, gdzie zapraszam do umieszczania swoich prac w komentarzach pod filmami, a również można mnie znaleźć na Instagramie. Proszę napisz mi, czy taka forma zgadywania przypadła do gustu i czy umieszczać następne miniserie właśnie z taką formą pokazywania obrazów. Dzisiejszy film, jak widać, nie jest długi, gdyż wyczerpałam temat bardzo szybko. Tak jeżeli chodzi o prostowanie płótna, jak i pokazanie obrazu końcówki już wylepiania, gdzie tak naprawdę od początku już widać, co na nim jest. Czeka nas jeszcze odpowiedź w sumie na bardzo ważne pytanie, które było jednym z pierwszych na liście ankiety o oprawianiu. Będzie to już następny odcinek, gdzie zajmę się tym tematem. Będzie tam można zobaczyć również ten obraz oprawiony w zwykłą ramę. Po więcej informacji dotyczących haftu diamentowego odsyłam na moją playlistę, gdzie są pozostałe filmy dotyczące właśnie tego tematu i pokazujące różne ciekawostki, problemy i rozwiązania. Ja za dzisiaj serdecznie dziękuję i zapraszam po więcej.